10 prototypów samolotów myśliwskich. Miejsce 10. Shenyang J-31. To prototypowy chiński myśliwiec piątej generacji wykonany w technologii stealth. Został opracowany w należącym do konsorcjum Shenyang Instytucie nr 601, znany także pod fabrycznym oznaczeniem FC-31. Pierwszy lot prototypu odbył się 31 października 2012 roku. W następnych latach odbywały się kolejne próby ulepszonych prototypów. Wprowadzono wiele różnych ulepszeń w zakresie kształtu stateczników pionowych, awioniki oraz napędu. Shenyang J-31 to maszyna mniejsza i prawdopodobnie tańsza od J-20. Służące obniżeniu ceny uproszczenia mogą wynikać z przeznaczenia samolotu na eksport i oferowania go tam, gdzie amerykańska technologia jest zbyt droga lub niedostępna z przyczyn politycznych. J-31 jest zbliżony wyglądem do F-35, a jedną z tłumaczących podobieństwo hipotez jest chińskie szpiegostwo przemysłowe. Niemniej jednak J-31 jest samolotem dwusilnikowym, co wymusza inną konstrukcję wewnętrzną i rozmieszczenie komór uzbrojenia. Wśród opinii dotyczących zadań tego modelu pojawiają się również głosy, że jest to samolot przeznaczony dla chińskich lotniskowców. Miejsce 9. MiG-144. To projekt radzieckiego rosyjskiego myśliwca przewagi powietrznej, zakończonego na etapie demonstratora. Powstał jeszcze w ZSRR, jednak po jego rozpadzie ze względu na kryzys praktycznie nie był rozwijany. Przedprototyp ukończono na początku lat 90. XX wieku i zaczął on wykonywać pierwsze próby kołowania w 1994 roku. Pierwszy lot nastąpił 29 lutego 2000 roku. Samolot wówczas traktowany był już raczej jako demonstrator technologii niż prototyp. Miał cyfrowy układ sterowania, silniki o zmiennym wektorze ciągu, cechy obniżonej wykrywalności oraz możliwość zainstalowania generatorów plazmy, które jeszcze bardziej obniżyłyby sygnaturę radarową samolotu. Posiadał uzbrojenie częściowo zagłębione w kadłubie oraz podwieszane na węzłach podskrzydłowych. Jedną z głównych zalet nowego samolotu miała być jego znaczna zwrotność. Projekt został wstrzymany w 1997 roku z powodu braku środków na dalszy rozwój. Zaraz po tym rozpoczęto program samolotu wielozadaniowego PAC-FA, obecnie znanego jako Su-57. Miejsce 8. Su-75 Checkmate. To projekt lekkiego rosyjskiego samolotu myśliwskiego piątej generacji, opracowywanego w wytwórni Suchoj. Su-75 Checkmate po raz pierwszy został zaprezentowany światu na pokazach lotniczych w 2021 roku. Samolot pokazano w formie nielatającego prototypu. Rosyjski myśliwiec został określony jako lekki samolot taktyczny. Konstrukcja miała czerpać z doświadczeń Su-57 Felon, ale w przeciwieństwie do niego ma być to lekka i jednosilnikowa konstrukcja. Samolot ma być zbudowany w technologii stealth. Su-75 Checkmate ma osiągać prędkość 1,8 Macha i odznaczać się zasięgiem operacyjnym 3000 km. Dzięki zastosowaniu silnika Produkt 30 ze sterowanym wektorem dyszy wylotowej i dopalaczem. Od tamtego czasu prawie nic o nim nie słychać. Rosyjskie media ujawniły w ostatnim czasie, że Kreml podczas wystawy Aero India 2023 miał zaproponować Delhi udział w projekcie tego lekkiego myśliwca taktycznego. Jednak jest to mało prawdopodobne, ze względu na fakt, iż Indie już rozwijają swój myśliwiec piątej generacji, HAL-AMCA, który w 2024 roku jest na etapie opracowywania prototypu. Miejsce 7. X-32.
To wielozadaniowy myśliwiec odrzutowy piątej generacji, skonstruowany przez firmę Boeing. Samolot ten przegrał rywalizację w projekcie Joint Strike Fighter z X-35, obecnym F-35, zbudowanym przez firmę Lockheed Martin. Skonstruowano dwa prototypowe egzemplarze. Oficjalna ceremonia wytoczenia samolotu z linii montażowej odbyła się 14 grudnia 1999 roku w Palmdale. Zaprojektowana przez Boeinga konstrukcja zakładała większą niż u konkurenta unifikację wszystkich wymaganych przez Pentagon wariantów, co miało obniżyć późniejszy koszt jednostkowy produkowanych seryjnie samolotów. Pod koniec 2001 roku za zwycięzcę w konkursie JSF jednak został uznany X-35, co zakończyło rozwój projektu Boeinga. Utrata kontraktu JSF na rzecz Lockheed Martin była poważnym ciosem dla Boeinga, ponieważ stanowił on najważniejszy międzynarodowy projekt myśliwca od czasu programu Lightweight Fighter z lat 60. i 70. XX wieku, który doprowadził do powstania F-16 Fighting Falcon i F/A-18 Hornet. Miejsce szóste. F-16XL. General Dynamics F-16XL to pochodna F-16 Fighting Falcon z zakrzywionym skrzydłem delta, kształtem przypominającym trójkąt. Samolot wziął udział w konkursie Enhanced Tactical Fighter United States Air Force w 1981 roku, który miał na celu pozyskanie następcy dla F-111 Aardvark, ale przegrał z F-15E Strike Eagle. Kadłub F-16XL został wydłużony o 140 cm względem podstawowej wersji F-16 oraz otrzymał większy wlot powietrza. Ulepszenia zwiększyły wewnętrzną pojemność paliwa o prawie 2000 kg, czyli około 65%. Powiększone skrzydło i wzmocnione punkty mocowania pozwoliły na wysoce konfigurowalny ładunek. F-16XL mógł przenosić dwukrotnie więcej uzbrojenia i dostarczać je na odległość o 50% większą. Zmiany wprowadzone w nowej koncepcji F-16 spowodowały poprawę właściwości lotnych samolotu. Maszyna radziła sobie bardzo dobrze przy dużych prędkościach i na małych wysokościach. Zbudowano dwa prototypy. Oba przekazano w 1988 roku NASA w celu przeprowadzenia dodatkowych badań lotniczych. Samoloty zostały całkowicie wycofane ze służby w 2009 roku i przechowywane są obecnie w bazie lotniczej Edwards. Miejsce piąte. YF-23 Black Widow II. Są to dwa prototypowe samoloty myśliwskie piątej generacji, skonstruowane i zbudowane przez Northrop oraz McDonnell Douglas w ramach projektu Advanced Tactical Fighter. Projekt został zamknięty w roku 1991 z powodu wyboru dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych konkurencyjnego samolotu YF-22, znanego teraz jako F-22 Raptor, opracowanego przez koncerny Lockheed Martin oraz Boeing. YF-23 różnił się od YF-22 na wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to stealth, manewrowość i supercruise, układ płatowca oraz dysze wylotowe. W porównaniu z konkurentem YF-23 mógł mieć nieco lepsze właściwości stealth, osiągnięte kosztem gorszej manewrowości. Zastosowano w nim także bardziej radykalne rozwiązania konstrukcyjne, jednak wybór decydentów padł na bardziej konserwatywnie zaprojektowanego Raptora, zgodnie jednak ze stwierdzeniem ówczesnego sekretarza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Wybór bazował na zaufaniu do zdolności zespołu Lockheeda oraz Pratt & Whitney do produkcji samolotu i jego silnika w ramach założonych kosztów. Miejsce czwarte. Jak-41. To radziecki ponaddźwiękowy samolot pionowego startu i lądowania z lat 80. XX wieku.
który pozostał na etapie prototypu, znany również pod oznaczeniem Jak-141. Konstrukcja powstała w biurze konstrukcyjnym Jakowlewa. Samolot początkowo miał być naddźwiękowym myśliwcem przechwytującym pionowego startu i lądowania, operującym z lotniskowców. Jednak w pierwszej połowie lat 80. zdecydowano zmienić wymagania na myśliwiec wielozadaniowy, zdolny do atakowania celów naziemnych i nawodnych. Pierwszy oblot Jaka-41 miał miejsce w 1987 roku. Po wylądowaniu znalezione zostały pęknięcia w kadłubie, co spowodowało wstrzymanie testów samolotu. Próby wznowiono w czerwcu 1990 roku. Zbudowano 4 prototypy, w tym 2 latające. Podczas prób morskich samolotu w 1991 roku prototyp Jak-41 rozbił się przy lądowaniu i zapalił na pokładzie krążownika lotniczego Admirał Gorszkow, dzisiejszego indyjskiego lotniskowca. Po incydencie z powodu obcięcia wydatków wojskowych przerwano finansowanie programu i już nigdy do niego nie powrócono. Miejsce trzecie. Su-47 Berkut. To rosyjski eksperymentalny samolot myśliwski, demonstrator technologii opracowany w biurze konstrukcyjnym Suchoj. Pracę nad Berkutem rozpoczęto w połowie lat 80., zaraz po zakończeniu testowania maszyny T-10M, czyli późniejszego Su-35. Według pierwotnego pomysłu Su-47 miał być następcą Su-27 i jego wersji rozwojowej, od których pozyskał część podzespołów. Między innymi przód kadłuba, podwozie i częściowo kokpit wraz z owiewką. Jego cechą charakterystyczną jest nietypowy układ aerodynamiczny, skrzydła o ujemnym skosie, relatywnie małe usterzenie poziome ogona oraz dodatkowe usterzenie poziome z przodu. Zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na określenie tej maszyny mianem myśliwca generacji 4,5, którego prototyp wzbił się po raz pierwszy w powietrze w 1997 roku. Priorytetem konstruktorów była w przypadku Berkuta wysoka manewrowość, na rzecz której poświęcono cechy stealth, wprowadzając je jedynie w ograniczonym zakresie. Su-47, mimo obiecujących właściwości, pozostał jedynie prototypem. Zbudowano tylko jeden egzemplarz tego samolotu. Miejsce drugie. KF-21 Borame. To południowo-koreański prototypowy myśliwiec wielozadaniowy, budowany przez Korea Aerospace Industries we współpracy z Indonezją. KF-21 Borame powstał w bardzo krótkim czasie. Prace nad nim w ramach programu KFX rozpoczęły się w 2015 roku. Już w 2022 roku oblatano pierwszy z 6 prototypów, a w 2026 ma ruszyć produkcja seryjna. Zakłada się wyprodukowanie przynajmniej 200 myśliwców, 120 dla Korei Południowej i 80 dla Indonezji. Warto podkreślić, że KF-21 częściowo bazuje na udostępnionych przez Stany Zjednoczone technologiach. Mimo wizualnego podobieństwa do samolotów piątej generacji, KF-21 jest obecnie klasyfikowany jako maszyna generacji 4,5. Z wyglądu przypomina pomniejszonego amerykańskiego F-22, ale w odróżnieniu od niego w obecnej postaci nie jest samolotem o fizycznych cechach stealth. Uzbrojenie nie jest przenoszone w komorach, a jedynie we wgłębieniach i podwieszane pod kadłubem. Koreańscy projektanci są jednak świadomi tego niedostatku i w wersji rozwojowej KF-21 zakładają powiększenie kadłuba maszyny tak, aby dało się zmieścić w nim uzbrojenie. Masa własna samolotu wynosi 12 ton, maksymalna masa startowa 26 ton, a masa przenoszonego uzbrojenia 7,5 tony. Samolot ma 17 metrów długości i 11 metrów rozpiętości skrzydeł. Napęd stanowią 2 silniki General Electric. Miejsce pierwsze. Taycan.
To prototypowy turecki samolot wielozadaniowy piątej generacji, opracowany przez państwowego producenta Turkish Aerospace Industries. To myśliwiec przewagi powietrznej najwyższej światowej klasy, który może konkurować z amerykańskimi i chińskimi odpowiednikami. Przez twórców określany również mianem samolotu wielozadaniowego. Khan to tureckie imię męskie, oznaczające władcę lub króla królów. Turecki myśliwiec, wcześniej znany na świecie jako TFX, został oficjalnie zaprezentowany w maju 2023 roku. Maszyna została oblatana w 2024. Samolot ma trafić do seryjnej produkcji w latach 2028-2030. Nowy turecki myśliwiec ma zastąpić użytkowane i wyeksploatowane amerykańskie F-16. Khan jest bardzo podobny do amerykańskiego myśliwca F-22 Raptor i tak samo jak on ma klasyczną konstrukcję dwusilnikową ze statecznikami pionowymi. Turecki myśliwiec będzie jednak nieco mniejszy. Samolot ma 19 metrów długości, 12 metrów rozpiętości skrzydeł i w konfiguracji startowej waży około 27 ton. Samolot ma rozwijać prędkość rzędu Mach 2 i oferować promień działania przekraczający 1000 km. Ponadto w ostatnich miesiącach do tureckiego programu w charakterze zarówno klienta, jak i kooperanta chce też dołączyć Ukraina.